Szanowni Państwo, jak co tydzień wybraliśmy kilka sytuacji z meczów Polskiej Football Ligi, na które chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę. Zapraszamy zatem do obejrzenia naszego kolejnego filmu. W pierwszej sytuacji popatrzmy na zawodnika z piłką i sposób, w jaki został powalony na ziemię. Jak widzimy, jeden z obrońców chwycił tego zawodnika za koszulkę na wysokości miejsca, gdzie zwykle umieszcza się nazwisko zawodnika. Następnie w gwałtowny sposób pociągnął go do ziemi, w wyniku czego doszło do nagłego ugięcia się kolan zawodnika posiadającego piłkę. Taki sposób powalania jest faulem. Jest to horse collar tackle, czyli powalenie za kołnierz. Jest to bardzo niebezpieczny faul i jedno z przewinień osobistych. Wbrew polskiej nazwie, aby faul miał miejsce, zawodnik nie musi być chwycony dokładnie za kołnierz koszulki. Wystarczy, że będzie to miejsce na koszulce, gdzie umieszcza się nazwisko zawodnika, tak jak w oglądanej sytuacji. Flaga była oczywiście słuszna. Sytuacja z meczu w Katowicach. W tej akcji została rzucona flaga za nielegalny blindside block. Jak widzimy, zawodnik blokowany został uderzony przynajmniej częściowo z przodu, ale ponieważ cała uwaga tego zawodnika była skupiona na zawodniku z piłką, to nie mógł on zobaczyć nadchodzącego bloku. Siła uderzenia także była wystarczająca, abyśmy mogli mówić o faulu. Blok został również wykonany w otwartym polu, a więc wszystkie wymogi faulu zostały spełnione. Flaga w tej sytuacji była słuszna. W ostatni weekend zostało rzuconych kilka flag za pociągnięcie za face mask. Chcielibyśmy więc zwrócić uwagę na ten faul. Zgodnie z przepisem 918b faul ma miejsce, jeśli dojdzie do złapania i pociągnięcia za kratkę kasku lub jakikolwiek otwór w kasku. Od tego przepisu nie ma żadnych wyjątków. Popatrzmy na dwie sytuacje, w których sfaulowani zostali zawodnicy posiadający piłkę. W obu oglądanych sytuacjach doszło do wyraźnego złapania za face mask i następnie do pociągnięcia, a zatem w obu przypadkach faul jest oczywisty. Zwróćmy uwagę, że w sytuacji z meczu w Łaziskach zawodnik z piłką także dotykał kasku przeciwnika. Wydaje się, że był to ciągły kontakt. Ciągły kontakt z kaskiem zasadniczo jest faulem na podstawie przepisu 918a, ale od tego przepisu są z kolei wyjątki. Nie jest to faul na zawodniku z piłką, a także zawodnik z piłką może w ten sposób blokować przeciwnika, oczywiście dopóki nie dojdzie do złapania i pociągnięcia. W tej sytuacji zawodnik ataku nie popełnił zatem faulu. Akcja podaniowa z meczu w Łaziskach. W tej sytuacji została rzucona jedna flaga, ale jeśli dobrze przyjrzymy się zachowaniu zawodników ataku, to okaże się, że popełnili oni aż 3 faule i na boisku powinny pojawić się 2 flagi więcej. Popatrzmy na kontakt, który został rzucony. Jak widzimy, oznaczony zawodnik blokował swojego przeciwnika poza strefą neutralną. Następnie zostało wykonane podanie do przodu, które strefę neutralną przekroczyło. Blok zawodnika ataku był zatem nielegalny, jest to OPI. Inny zawodnik ataku, ustawiony po drugiej stronie boiska, także wykonał blok przed podaniem. To również jest OPI i za ten blok powinna zostać rzucona flaga. Ostatni faul, jaki popełniła drużyna ataku, to IDP. Jeden z zawodników linii ofensywnej przed podaniem wybiegł ponad 5 yardów poza strefę neutralną, podczas gdy zawodnicy nieuprawnieni nie mogą znaleźć się przed podaniem dalej niż 3 yardy poza tą strefą. Oczywiście nawet gdyby wszystkie 3 faule zostały rzucone, to i tak tylko jeden z nich mógłby zostać odmierzony, więc ustawienie piłki do kolejnej akcji byłoby takie samo.
Ostatnia sytuacja, tym razem mecz w Wieliczce. Jak widzimy, tuż po tym jak podanie zostało wykonane, obrońca wpadł w rozgrywającego. Nie było to jednak silne uderzenie, kontakt nie był także późny, nie ma więc mowy o ataku na zawodnika podającego. Obrońca od razu odpuścił swój kontakt, ale został następnie pociągnięty przez swojego przeciwnika i obaj zawodnicy przepychali się jeszcze przez kilka yardów. Drugi kontakt pomiędzy zawodnikami został więc zainicjowany przez zawodnika ataku, który w ten sposób sprowokował obrońcę do dalszego blokowania. Tak naprawdę obaj zawodnicy w tej sytuacji zawinili i wydaje się, że decyzja, aby jedynie upomnieć obu zawodników, była całkowicie słuszna. W tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy za obejrzenie i jak zwykle zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku pytań. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmów oraz do śledzenia profilu PSSFA na Facebooku. Życzymy powodzenia wszystkim drużynom w nadchodzący weekend i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.